Kończę właśnie 4. dzień najcięższego mikrocyklu treningowego, jaki chyba kiedykolwiek przyszło mi realizować. W czwartek bardzo mocna wytrzymałość tempowa, w piątek siłownia plus bieg pod górę na bieżni, wczoraj 2,5 godziny longa w górach. Natomiast dzisiaj 32 km, również longa, ale płaskiego. I tym razem mam jeszcze do wykonania w trakcie zadanie, ponieważ w tych 32 km, które średnio te spokojne kilometry mam robić po 3,50, mam jeszcze 10 km biegania po 3,30, przerwa 1 km 3,50 i później 2 razy 5 km na przemian 3,15, 3,20, 3,40, 3,35. Więc będzie się działo, roboty jest dużo, ale pogoda fajna, samopoczucie dobre, zaraz ruszamy. Kiedyś, jak trenowałem lekką, wykonanie 20 poniżej 4,0 stanowiłoby niesamowicie duże wyzwanie. Teraz jak widzę płaską 30 w planie, to sobie myślę, że będzie to jeden z krótszych treningów w tygodniu tak naprawdę. Bo o ile dystansowo może się to wydawać długo, to czasowo w porównaniu do wszystkich moich treningów jest to naprawdę krótki czas, bo wyjdzie tutaj około godziny 50 minut biegania. No a standardowo taka jedna jednostka trwa jednak raczej od 2 godzin wzwyż. Mija już prawie 5,5 km i muszę przyznać, że obawiałem się o samopoczucie mięśniowe dzisiaj, a tutaj na luzie 3,45 na razie średnio, odczucia dużo poniżej progowych, także to dobry prognostyk na dalsze 27. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie aż tak dobry dzień po tych 4 ciężkich, ale jak na razie pełen luz, kontrola, no i średnia 3,27.
i dycha skończona. Średnia 3,27. Samopoczucie bardzo dobre, ale tak naprawdę najcięższa część treningu dopiero przede mną, bo teraz po kilometrze przerwy 3,50 czekają mnie jeszcze dwie zmienne piątki, szybsze kilometry nieparzyste w 3,15, 3,20, kilometry parzyste pomiędzy 3,35, 3,40. Ok, ruszamy na pierwszy szybszy kilometr. Zaczynamy kolejne przyspieszenie. Poprzednie 3,17. Drugi szybszy kilometr 3,16, a przerwa pomiędzy wcześniej 3,37. Jeszcze jedna teraz przerwa i jednokilometrowe przyspieszenie, później kilometr przerwy w 3,50 i znowu druga piątka zielona. (3:15), ostatni szybszy kilometr pierwszej zielonej piątki. Jeszcze jedna taka. Na szczęście samopoczucie bardzo dobre, ale
mięśniowo już czuć zmęczenie. Mogę flaska? Ostatnie zadanie tego dnia, czyli zielona piątka. Zaczynamy pierwszy szybszy kilometr. Trzy 18. Także idealnie w punkt. Drugi szybki kilometr z zielonej piątki. nieco szybciej, bo 3:12. Teraz jeszcze
kilometr 3:35 i ostatni szybki. Ostatni szybki kilometr. Nie można powiedzieć, że trening skończony, ale jeszcze 2 km po 3:50. Cały ten trening na papierze wydawał się o wiele bardziej przerażający. Nie znaczy to, że był on lekki. Szczególnie te dzielone piątki sprawiały trudność. I to wcale nie te szybsze kilometry, tylko te kilometry wolniejsze, bo bardzo ciężko było nie zwolnić. Cały czas biec jednak w tym tempie 3:35. Także to była największa trudność tego wysiłku. Ale poza tym jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to chyba pierwszy raz od obozu na Teneryfie, kiedy naprawdę podczas tego płaskiego longrunu czuję luz, kontrolę w tych tempach, w których biegałem przed Zukiem. Także jako ostatni akcent tej 4-dniowej wyrypy nie mogłem oczekiwać czegoś lepszego. To oficjalnie chyba najszybszy long run w moim życiu, ten płaski, bo średnia 3:34 na 32 km. Zdecydowanie nie przychodzi mi na myśl żaden inny trening, który zrobiłem aż tak szybko. Dycha w trakcie wyszła po 3:27, później te piątki dzielone wychodziło bodajże 3:11 do 3:18 szybsze kilometry, 3:34 do 3:37 km wolniejsze. I zdecydowanie muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego jak dzisiaj. To było naprawdę dobre bieganie na fajnych, reaktywnych nogach, a wstałem rano i dzisiaj wcale nie czułem się tak świeżo po tych wszystkich akcentach, które miałem przez ostatnie dni. Także to jest świetny prognostyk przed Goldenem w Noli, gdzie tego przebierania płaskiego nogami też trochę trzeba będzie zrobić. Więc teraz tylko zostaje mi regeneracja, dużo snu, dużo jedzenia i ogień w najbliższą sobotę. Pierwszy start w Golden Trail World Series. I oczywiście, jeśli podobał się Wam ten materiał, jeśli podoba się Wam to, co robię i wiedza, jaką przekazuję, i też te kulisy treningu, które Wam pokazuję, rozważcie proszę wsparcie na Patronite, a takich odcinków będzie mogło pojawiać się znacznie więcej. A tymczasem, jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, podziel się komentarzem, jaki był Twój najszybszy long run w życiu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.